Siemanko! Dzisiaj wykonamy breloczek do kluczy. Będzie on w kształcie ciasteczka. Wykrój dostępny jest już na moim sklepie, a my zabieramy się do roboty. Przygotowałem taki wzór, więc standardowo wycinam to z kartki, przerysowuję na brystol i zabieramy się za pracę w skórze. Na razie wycinam tylko ten element. Odbijam otwory. Część z tych otworów będzie robiona dziurkaczem, a do części tych dziurek będziemy doszywali jeszcze mniejsze kawałki na wierzchu. Więc na razie odbijam wszystkie punkty. Tutaj wzoru nie wycinałem, bo najłatwiej będzie to wyciąć już samymi dziurkaczami, więc tu także są wyznaczone punkty. I w identyczny sposób będę to robił na skórze, a w tych punktach później wybiję odpowiednim dziurkaczem otwory. Wszystko to będzie rozpisane jeszcze na dodatkowej instrukcji do breloczka. Na razie wyciąłem pierwszy wykrój. Do zrobienia breloczka użyję skóry roślinnie garbowanej i jakichś ścinków z chromówki. To jest 2 mm skóra. Może być równie dobrze dużo cieńsza, może być sama chromówka. Górną część mam gotową, wszystkie punkty wyznaczone, cały obrys też jest zrobiony. Teraz zajmiemy się spodem. Jeśli wcześniej odrysowywałem w ten sposób, no to teraz muszę obrócić ten wykrój. No i w zależności w jaki sposób chcemy wykonać to, możemy odbić ponownie te wszystkie otwory po obwodzie. Ja otwory będę wykonywał już po klejeniu przez 2 warstwy. W zależności czy chcemy też jakieś dodatkowe efekty od spodu, no ja będę zostawiał gładkie, więc tylko odbiję te punkty do wycięcia tej fali, no i odrysuję tylko sam kształt. Drugi element mam gotowy. Teraz wytnę wkład do środka. Możemy go dawać, nie musimy. Środkowa część gotowa. Teraz pozostaje nam tylko wycięcie dodatkowych elementów. Możemy je dodać, ale też nie musimy. Jeśli nie chcemy dodawać tych dodatkowych kawałków takiej czekolady na wierzchu, no to nie odznaczamy tych podwójnych punktów na ciastku. Możemy korzystać z tych dostarczonych z wykrojem, albo zrobić dowolnego kształtu, tylko wyznaczamy te 2 dziurki. I teraz możemy dowolny kształt wyciąć. Czekoladowe groszki mam już gotowe, więc przechodzimy powoli do składania w całość. Dwie części ciasteczka gotowe. Teraz wykonam wszystkie otwory, oprócz tych na końcowy szef po obwodzie. To jest otwór, przez który będziemy mocowali nasz breloczek. Na szablonie będzie on najbliżej tego ugryzienia. Jest to otwór, który będzie służył do montażu naszego breloczka, więc jeśli będziemy go używali do zawieszenia, to trzeba pamiętać, żeby też odbić go na drugiej części. W następnej kolejności wykonuję otwory na ciastku i za moment doszyjemy czekoladowe groszki.
Od spodu zostawiam trochę dłuższą nitkę i każdy taki element przeszywam 3 razy jedną igłą i na końcu związuję to od spodu i przypalam nitki. Groszki mamy gotowe. Teraz przechodzimy do przyklejenia wewnętrznej części do spodu. Lico oczywiście na wierzch i tutaj mizdrami łączymy razem. Teraz nakładamy klej na spodnią część środkowej warstwy i przy spodniej części nakładam na całą powierzchnię mizdry. Przy górnej warstwie będę nakładał klej po obwodzie na około pół centymetra. Jeśli trochę dalej nam się nałoży, to też nic nie szkodzi. Odkładamy teraz na moment, żeby klej odparował i za chwilkę łączymy w całość. Kiedy klej odparowuje, to wykonamy teraz stroczek do całego breloczka. Używam do tego grubej nici. Ta jest chyba 1,2 albo 1 mm. Ucinam z metr albo 2. Staramy się ten wkład umieścić tak, żeby był równo od krawędzi. I teraz łączymy wszystko w całość. Staramy się tak zlepiać, żeby te krawędzie były jak najrówniej. Wtedy mamy mniej do szlifowania przy polerce. Odkładam to teraz do wyschnięcia i za moment wstępnie przeszlifujemy krawędzie. Mamy przeszlifowane, więc teraz otwory pod szycie ręczne. Otwory do szycia mam gotowe. Teraz musimy wykonać otwór przez całą grubość. Na początku robiłem tylko otwór w tej wierzchniej warstwie. Zazwyczaj jeśli jest kilka warstw, tak jak teraz, gdzie mamy 3, no to nie robię poszczególnych otworów przez każdą warstwę, no bo później ciężko jest to wszystko zgrać, zwłaszcza jeśli mamy tutaj dodatkowe wycięcia, więc jeśli jest taka możliwość, to robię to dopiero po sklejeniu. Więc staram się równo trzymać ten dziurkacz teraz, żeby mi się od spodu dziwnie to nie rozjechało. Tak to wygląda. W zależności jaki mamy ten dziurkacz, jak on jest dobrze naostrzony, taki będziemy mieli otwór od spodu. Tutaj widać, nie ma żadnych różnic, ładnie to jest wycięte, ale czasami zdarzało mi się, jeśli zaniedbałem trochę swoje dziurkacze, że przy wybijaniu to ta skóra od spodu była taka lekko sfałdzona, jakby przymiażdżona. No to oznacza, że właśnie ten dziurkacz nie był do końca ostry, no i ten otwór był taki bardziej wygnieciony niż wycięty. Więc musimy też sprawdzić, jaka metoda będzie dla nas lepsza. Warto na pewno naostrzyć porządnie dziurkacze. Tutaj gdzieś będzie film o ostrzeniu, więc polecam zajrzeć. Teraz sfazujemy krawędzie. Zawsze staram się coś podkładać pod spód, jeśli będę tym obracał, żeby mi się nie porysowało. Tutaj może być ciężko cokolwiek sfazować. Jeśli dziurkacz wybija, to ta krawędź jest od razu taka zaoblona, więc tutaj zazwyczaj ciężko będzie cokolwiek sfazować. Teraz końcowa polerka krawędzi.
I robimy już końcową polerkę. Tylko najpierw niech się ktoś przyzna, kto mi ugryzł ciastko. Polerka zrobiona. Więc przechodzę teraz do impregnacji. Pasta trójka na bazie wosku. Przepis jest na kanale, więc zapraszam korzystać. I grzejemy. Przechodzimy więc do szycia. Zrobiłem jeszcze jedną dodatkową czekoladę. Wszyję ją w trakcie obszywania całego ciastka. Gdzieś w tym miejscu dowolnym. Oraz w tym miejscu doszyję czekoladę. Myślę, że w następnym oczku. Teraz igłą wychodzę pod czekoladą, nie na wylot. Jak wyjdę na wylot, no to ten szef mi się tutaj położy z wierzchu, a ja chcę mieć tylko przyłapane tutaj w dwóch miejscach. Tak się prezentuje nasze ciastko. Dajcie znać, co myślicie o tym ciemniejszym przyszyciu. Mi, powiem szczerze, tak końcowo chyba niezbyt się podoba. Wydaje mi się, że jaśniejsza nitka byłaby lepsza, no ale już tak jest. Montujemy tylko jeszcze troczek. I ciasteczko gotowe. Na dzisiaj to by było już wszystko. Po wykrój zapraszam Cię do mojego sklepu i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!